Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, upały nas dopadły. Grzeje okropnie. Normalnie aż tam w tle, o widać, o tu. Kolektor heatpipe do grzania basenu musiałem zakryć, bo już w basenie miałem 30 stopni. A biorąc pod uwagę upał, to jeszcze mi podniesie tą temperaturę i już za ciepło. Wyżej 30 stopni to już ta woda jest za ciepła. I słuchajcie, na te upały najlepsze co? Basen albo klimatyzator. Klimatyzator, powiem wam, robi robotę. Także dzisiaj chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć, jak to się spisuje dalej już, bo to już drugi sezon letni tego klimatyzatora 3,5 kW akurat w moim wydaniu, czyli pompa ciepła, powietrze. Jak w te upały, jakie zużycia są prądu, w domu jakie temperatury. No w domu mogę powiedzieć, tak jak na kilka dni upału, to w domu jest około 23 stopnie, nawet i więcej. Tylko że te 23 stopnie nie jest tak odczuwalne, tak jakby było normalnie, bo klimatyzator cały czas nam na bieżąco dmuchuje. W moim przypadku chyba 10 stopni, ale podejdziemy, zobaczymy i jest ten fajny komfort, a znowu nie ma tego chłodu, nie wiadomo jakiego, żeby sobie, nie wiem, tam się poprzeziębiać i inne sprawy. Także słuchajcie, jednostka działa, woda kapie, jest zadowolony, kury piją, woda się zbiera. Jak to mówią, wody małe trzeba zbierać, także leci temat. Słuchajcie, jednostka pracuje cały czas, na zewnątrz jest 33 stopnie, ogólnie przez stację pogodową, zaraz wam pokażę, nam pokazuje. I jednostka pobiera średnio cały czas około 400 W. Jak widzicie, no już tak dosyć sporo sobie pobiera. 450 W, no ale jednak tutaj musi w drugą stronę zrobić, tak w zimie, prawda? W zimie to musi przerobić to na ciepło, teraz przerobić to na chłód, a za bardzo nie ma z czego tutaj już tej energii chłodnej brać, bo w cieniu jest ponad 30 stopni. To sprężarka musi pracować, żeby na wylocie było około plus 10 stopni, słuchajcie. I bo tam trochę chłodniej, mi się tak wydaje, jak się wejdzie. Słuchajcie, z tych o już moment, stacja pogodowa pokazuje 32 stopnie, a w bunkrze jest 27, to się wydaje, że tu jest chłodno. I tak, tu mamy historię pogodową temperatur i zaczęło się tak około 22, już taki większy wyskok powyżej 30 stopni, ale widzicie, grzeje. I tak, temperatury mamy najwyższą 33,6, najniższa 8,3. To jest cały czas ze stacji pogodowej, czyli do słońca jest więcej, w cieniu jest, powiem wam, nawet może nie mniej. Mi się wydawało, że jeśli ta stacja pogodowa jest na słońcu, ona tam jest stacja pogodowa cały czas i w miarę to, słuchajcie, realnie nam pokazuje te temperatury. No i jak widać, wiatru za dużo nie było, a grzeje cały czas. I tak, jak to się rozkłada nam, tutaj lepiej mi na smartfonie pokazywał wam zużycia, lepiej się tu historię po prostu klika. I zobaczcie, to jest ostatnie 7 dni. Pomarańczowe nas interesują słupki, bo niebieski słupek to jest klimatyzator u dziadka, ale to jest na podpiwniczeniu i tam nie ma potrzeby ani chłodzić, ani grzać teraz, fajnie tam się po prostu siedzi. I zobaczcie, już tutaj mamy zużycia przez te 2 dni, już trzeci dzień upału idzie. Także tutaj już 5,5 kWh na dobę klimatyzator potrafi wciągnąć. U mnie no praktycznie chodzi całą dobę. Jak w nocy dom schłodzi, to się wyłączy. No i rano tak, ja wiem, do 9 już trzeba przewietrzyć dom, okna pozamykać i z powrotem lecimy chłodzenie, bo już czuć w domu po prostu, że jest zadłuch i że jest gorąco, no i tyle, nie? I tak, lecimy na miesiąc, słuchajcie, pyk. Miesięcznie tak to wygląda, tylko miesięcznie musimy się tutaj dokopać do wyniku z tego miesiąca, o. I już jeszcze musimy się dokopać. W tym miesiącu, no dzisiaj ostatni praktycznie, dzisiaj 29 jest. W tym miesiącu 74 kWh poszły na, tak naprawdę na chłodzenie.
A tutaj właśnie dni nas interesuje, tylko nie 7, tylko ostatnie 30. O! A dlaczego? Aha, bo ja powiększyłem. Dobra, to wszystko na bieżąco. Zmniejszamy. O, jak widzicie, takie zużycia, no ponad nawet było w którymś momencie. Najwięcej było już, tylko żebym sobie trafił, o jest, 6 kWh. No także widać, chodziła, pompa ciepła chodziła bardzo długo wtedy musiało chodzić, żeby to nabić. No i jakieś zużycia się robią. Ale powiem Wam, te zużycia do tego komfortu, jak daje nam klimatyzator, teraz na chłodzenie albo w okresie przejściowym nagrzanie, mając dodatkowo kawałek off-grid. U mnie jest większy magazyn energii, prawda, bo tutaj jest 20 kWh falownik, ale dzisiejsze czasy takich tematów jak tylko jedna bateria, falownik taki jakiś tańszy i można sobie cały sezon się chłodzić praktycznie i jeszcze dodatkowo się dogrzać i to robi, słuchajcie, to robi bardzo fajną robotę. Także tu są takie zużycia, a teraz podejdźmy jeszcze jak dmucha, jak to w domu wygląda, jak dmucha klimatyzator. No i tak niestety tutaj jest i kuchnia i salon w jednym, ale powiem Wam, zobaczcie jakie są temperatury. To jest tutaj temperatura, to jest jeden pokój, drugi pokój i tu już jest na zewnątrz. Zaczyna pomalutku tam się pojawiać słoneczko. Ktoś by powiedział, czy tu jest gorąco. Ale nie jest gorąco, przez to, że dalej leci, zobaczcie, 433 W, a klimatyzator jest tutaj na wprost. Ja Wam wrzucę, na koniec filmu Wam wrzucę, gorąco przyszedłem tutaj, wrzucę Wam cały wykres tutaj, jak to się rozprowadzane i takie sprawy, jak to wygląda metrażowo. Tutaj 70 metrów jest teraz chłodzone, no i te 400 W przekłada się na wylocie na dokładnie 10 stopni. Można by było podciągnąć, żeby leciało 5 stopni, tylko że nie ma tego komfortu już tutaj. Tutaj jest korytarz, na drugim biegu cały czas, o będzie lepiej, na drugim biegu cały czas tutaj dmucha, żeby rozdmuchować właśnie po pomieszczeniach tutaj wszędzie, żeby równomiernie to rozdmuchiwać, żeby to miało ręce i nogi. No i jak nie klima, to basen do chłodzenia. No ale basenu sobie nie wsadzimy do domu, niestety. W basenie ile teraz jest stopni? Na pewno już 31. No jak 31,4. No za dużo tego upału. Dlatego kolektor jest przykryty, żeby już więcej nie ładował. I tak, jak macie możliwość montażu do domu klimatyzatora, po pierwsze macie chłodzenie, po drugie macie tanie grzanie, tanie chłodzenie. Ktoś powiedział, no 5 kWh, tylko w dzisiejszych czasach już coraz więcej ludzi ma fotowoltaikę, a jeszcze więcej ludzi jest w net billingu i ta energia ucieka, także no przerabiajmy tą energię na zimno, żeby jak najwięcej mieć dla siebie, prawda? Jak się ma jakiegoś małego off-gridka, to jeszcze bardziej to idzie na plus. Także upały cisną, energia się produkuje. Teraz Wam wrzucę jeszcze materiał, słuchajcie, z właśnie tutaj, co mam w domu, właśnie metraż. To jest taki ogólny film zrobiony właśnie i do ogrzewania, i do ochłodzenia, do wszystkiego, żeby każdy miał pogląd na wielkość i no i zużycia ogólnie, bo o zużyciach i o tym wszystkim mówię co miesiąc w podsumowaniach miesięcznych, także tutaj nigdzie tej informacji nie ucieka, ale trzeba przypominać o takich rzeczach właśnie jak teraz, bo było dużo historii basenowych, ale trzeba wrócić do głównego nurtu, do tematu, bo zbliża się coraz więcej, zbliża się półrocze, także zobaczymy jak w netbillingu wychodzi się z magazynami energii, no i ogólnie parę tematów jeszcze się ciekawych pojawi. Także ja Was pozdrawiam serdecznie, zapraszam na materiał i dużo chłodu. I tak mniej więcej wygląda mój dom. Rok budowy 80. Poddasze jak na razie nieużytkowe, nieogrzewane, także nie liczę go. I tak, powierzchnia bez poddasza to jest 165 m2, powierzchnia ogrzewana 110 m2. Ogrzewanie realizowane poprzez grzejniki stalowe plus tam 2 aluminiowe. To jest dla pompy ciepła
powietrze, woda, stały parametr 36 stopni na to leci. Reszta jest dogrzewana, tak jak tutaj widzicie, Rotenso 3,5 kW, Rotenso 2,6 kW. I tak, styropian 10 cm jest na ścianach, tutaj jest pustak taki zwykły 25 cm, nie wiem, tam pianowy, my to żeśmy nazywali za swojego czasu. Na dole jest też 10 cm jest aż tutaj do poziomu ziemi, później w ziemi jest 3 cm styropianu, tylko tutaj na dole już jest ścianka podwójna, z zewnątrz jest cegła, od środka jest pustak żużlowy i w środku jest to szczelina dylatacyjna, przez którą wiecznie wieje, ale chyba tak ma być. Dom jest wkopany 1 metr w ziemię i tak, na górze ogrzewany jest 82 metry, o coś mi uciekło, to jest 213 m3, no tutaj jest standardowa wysokość. Jeszcze dochodzi farelka 800W w łazience, na dole jest ogrzewane 39 metrów, to jest 82 m3, tutaj są niższe pomieszczenia i tutaj moja maszynownia i cała reszta to jest 94 m3, które wykorzystuję też do pompy ciepła, do grzania ciepłej wody użytkowej. Także tak tutaj sobie domek mniej więcej wygląda. O, i tutaj jeszcze styropian 5 cm, wylewka plus wełna, to jest na stropie. Także tak to tu wygląda. Dodam jeszcze, okna mają 25 lat, są dwuszybowe okna plastikowe. No i tyle tak na szybko z tymi parametrami. A tak wygląda piętro, które jest ogrzewane, i ogrzewane i dogrzewane przez klimatyzator, ale to jest specjalnie zrobiony schemat do, że tak powiem, rozprowadzania ciepła przez jeden klimatyzator. Klimatyzator jest umieszczony w korytarzu i rozdmuchuje sobie tutaj śmiało na pokoje. Klatka schodowa jest dogrzewana pośrednio klimatyzatorem 2,6 kW, który jest właśnie na dole. Powietrze sobie fajnie wlatuje. Sanul, część kuchenna jest z tej strony, także kuchnia też generuje, słuchajcie, swoje ciepło. Jak widzicie, powierzchnia ogrzewana tutaj klimą to jest 70 m2, farelko 5,7 m2 to jest łazienka, ale teraz jak już jest suszarka do ubrań, to ta farelka o wiele mniej pracuje i też jest sterownik czasowy założony, także niepotrzebnie pomiędzy 22 a 5 rano też nie grzeje, czyli jak widzieliście, spadły te zużycia, akurat w tym materiale to pokazałem, że zużycia drastycznie tej farelki spadły, tak nawet i 3-krotnie. I tak, słuchajcie, tutaj jest klimatyzator, tutaj jest pilot, także temperatura powietrza, które przeleci, tutaj wszędzie się gdzieś pozapycha, albo grzejąc, albo chłodząc, musi dojść do pilota i on tym zarządza. Także to sobie w miarę długo pracuje i nie ma właśnie tego taktowania i tych przerw, a metraż jest tutaj 70 m2, także ma w co dmuchać. I przy okazji tutaj też jest stacja pogodowa. Tutaj mam wyświetlacz ze stacji niepogodowej, tylko to nie jest stacja pogodowa, tylko czujniki temperatury. Jeden czujnik ze stacji tutaj jest centralnie w tym miejscu, drugi jest na zewnątrz, trzeci mamy tutaj w sypialni w rogu i czwarty w pokoju dzieci. Ja widzę, obserwuję sobie, jak się te temperatury rozchodzą i przy grzaniu czy przy chłodzeniu te pomieszczenia, które są coraz dalej, są albo mniej dogrzane, albo mniej dochłodzone, ale powiem Wam, fajnie to wychodzi. W sypialni lepiej mieć chłodno niż gorąco. Tutaj w pokoju dzieci też w miarę jest ogarnięty. Także słuchajcie, tak to wygląda na daną chwilę. No i w tym momencie, co mam więcej powiedzieć? Szczęścia, zdrowia, pomyślności i do następnego.